Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który dotyczy nawyków, mogących mieć znaczący wpływ na nasze życie codzienne. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo drobne nawyki mogą rujnować nasze zdrowie, sukcesy zawodowe oraz relacje osobiste. W tym filmie przedstawię Wam 10 nawyków, które mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji oraz jakie kroki podjąć, aby je zmienić na lepsze. Bądźcie z nami, aby odkryć, jak unikać pułapek, które mogą sabotować Wasze życie. Pierwszym nawykiem, który może znacząco wpłynąć na jakość życia, jest niezdrowe jedzenie i przejadanie się. Codzienne spożywanie fast foodów, słodyczy oraz wysoko przetworzonych produktów prowadzi do otyłości, chorób serca, cukrzycy i innych poważnych problemów zdrowotnych. Niezdrowa dieta także wpływa na nasze samopoczucie emocjonalne i psychiczne, mogąc powodować zmęczenie, drażliwość oraz problemy ze snem. Dlatego ważne jest świadome wybieranie zdrowszych opcji żywieniowych, co może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Drugi nawyk, który może rujnować Twoje życie, to brak regularnej aktywności fizycznej. W dzisiejszym siedzącym trybie życia wielu z nas nie znajduje czasu na regularne ćwiczenia fizyczne. Brak aktywności może prowadzić do osłabienia kondycji fizycznej, nadwagi, problemów zdrowotnych związanych z układem sercowo-naczyniowym oraz obniżenia ogólnego poziomu energii. Regularna aktywność fizyczna jest nie tylko kluczowa dla utrzymania zdrowia fizycznego, ale także ma kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego. Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w redukcji stresu, poprawie nastroju oraz wzmocnieniu poczucia własnej wartości. Dlatego tak ważne jest znalezienie czasu na regularne ćwiczenia, nawet jeśli jest to krótka, ale regularna aktywność fizyczna. Można zacząć od prostych ćwiczeń jak spacery, jazda na rowerze, czy nawet kilka minut jogi lub rozciąganie. To drobne zmiany mogą mieć ogromny wpływ na jakość naszego życia. Trzeci nawyk to przebywanie w toksycznych związkach może mieć negatywny wpływ na nasze życie pod wieloma względami. Takie relacje mogą prowadzić do poczucia niskiej wartości osobistej, ciągłych konfliktów, manipulacji emocjonalnej oraz izolacji społecznej. Osoby przebywające w toksycznych związkach często doświadczają chronicznego stresu, niepokoju i problemów zdrowotnych. Dodatkowo, mogą one hamować nasz rozwój osobisty i zawodowy, ograniczając nasze możliwości i cele życiowe. Wartościowe relacje powinny wspierać nasz dobrostan emocjonalny i duchowy oraz sprzyjać wzrostowi jako jednostki. Dlatego istotne jest rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych toksycznych związków i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich uniknięcia lub rozwiązania, co może wymagać odwagi i wsparcia ze strony bliskich lub specjalistów. Czwarty nawyk to nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może mieć szersze konsekwencje niż się na początku wydaje. Częste przeglądanie platform takich jak Facebook, Instagram czy TikTok może prowadzić do uzależnienia cyfrowego, co z kolei wpływa na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Ciągłe bombardowanie informacjami i treściami może przyczynić się do trudności w skupieniu się, problemów z koncentracją oraz zaburzeń snu. Dodatkowo, skupienie się na idealizowanych obrazach czy życiach innych ludzi może prowadzić do poczucia niezadowolenia z własnego życia oraz presji społecznej. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może także wpływać na relacje osobiste, gdyż czas poświęcony na internetowe interakcje może zabierać czas, który moglibyśmy spędzać z bliskimi. To również może wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne, zwłaszcza gdy stajemy się uzależnieni od pozytywnego feedbacku w postaci lajków i komentarzy, co może prowadzić do zaniżonej samooceny. Dlatego ważne jest świadome i umiarkowane korzystanie z mediów społecznościowych, aby utrzymać zdrową równowagę między życiem online a rzeczywistym. Piątym nawykiem jest brak odpowiedniego snu. Ma istotny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularna niedostateczna ilość snu może prowadzić do zmęczenia, braku energii i obniżonej koncentracji w ciągu dnia. Zaburzenia snu mogą także zwiększać ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, otyłość, cukrzyca oraz osłabienie układu immunologicznego. Z psychologicznego punktu widzenia, brak odpowiedniego snu może wpływać na nasze samopoczucie, prowadząc do podatności na stres, podrażnienie oraz zmniejszenie zdolności do radzenia sobie ze stresem i emocjami.
Może to także wpływać na naszą zdolność do podejmowania decyzji oraz skuteczności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dlatego kluczowe jest dbanie o regularny i odpowiedni sen, co obejmuje zarówno ilość, jak i jakość snu. Zalecane jest stosowanie zdrowych nawyków snu, takich jak regularne chodzenie spać i wstawanie o stałych porach, stworzenie odpowiednich warunków do spania oraz unikanie czynników mogących zakłócać sen, takich jak stres czy nadmierna aktywność fizyczna przed snem. 6. nawyk to odkładanie ważnych decyzji może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Osoby, które często odkładają podejmowanie decyzji, mogą doświadczać zwiększonego poziomu stresu i niepewności. Ponadto może to prowadzić do utraty okazji, gdyż zwlekanie może doprowadzić do sytuacji, gdzie nie ma już czasu na podjęcie właściwej decyzji lub gdzie okoliczności zmieniają się niekorzystnie. Odkładanie decyzji może również wpływać na nasze samopoczucie psychiczne, prowadząc do poczucia frustracji, winy lub braku kontroli nad własnym życiem. Długotrwałe zwlekanie może z kolei wpływać na nasze relacje osobiste i zawodowe, gdyż ludzie mogą tracić zaufanie do naszej zdolności do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Dlatego ważne jest rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz eliminowanie zwyczaju odkładania ważnych spraw na później. Pomaga w tym zrozumienie priorytetów, analiza dostępnych opcji, konsultowanie się z innymi, gdy jest to potrzebne, oraz zdecydowane działanie w celu rozwiązania problemów i osiągnięcia celów życiowych. 7. nawykiem jest negatywne myślenie. Może znacząco wpływać na nasze życie, emocje i samopoczucie. Osoby skłonne do negatywnego myślenia często koncentrują się na problemach, porażkach i trudnościach, co może prowadzić do chronicznego poczucia niezadowolenia, lęku oraz obniżonego poczucia własnej wartości. Negatywne myślenie może również ograniczać nasze możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, gdyż skupienie na negatywnych aspektach może prowadzić do braku inicjatywy i motywacji do działania. Ponadto, może to wpływać na nasze relacje interpersonalne, gdyż negatywne nastawienie może być odczuwane przez innych jako nieprzyjemne lub odpychające. Warto dążyć do świadomości swoich myśli i ich wpływu na nasze życie. Znalezienie sposobów na zmniejszenie negatywnego myślenia, takich jak praktykowanie pozytywnego myślenia, wdzięczności, może pomóc w budowaniu zdrowszego podejścia do życia. Również unikanie perfekcjonizmu i nadmiernego krytycyzmu wobec siebie może przyczynić się do poprawy naszego samopoczucia i jakości życia. 8. nawyk to nadmierny stres, który może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ciągłe doświadczanie wysokiego poziomu stresu może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, choroby serca, zaburzenia trawiennego oraz osłabienie układu immunologicznego. Dodatkowo, może to wpływać na nasze zdrowie psychiczne, powodując lęki, depresję, problemy ze snem oraz chroniczne zmęczenie. Stres może również negatywnie wpływać na nasze życie codzienne, pogarszając nasze relacje z innymi ludźmi oraz naszą zdolność do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. Może on również prowadzić do zmniejszenia naszej produktywności oraz trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji. Aby zarządzać stresem, istotne jest rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie, takich jak regularna aktywność fizyczna, techniki relaksacyjne, np. medytacja czy głębokie oddychanie, prawidłowa dieta oraz odpowiednia ilość snu. Ważne jest również identyfikowanie źródeł stresu i podejmowanie kroków w celu redukcji jego wpływu na nasze życie. 9. nawyk to nadmierna konsumpcja alkoholu lub używek. Może mieć poważne negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Osoby nadużywające alkoholu lub innych substancji mogą być narażone na ryzyko uzależnienia, co prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenia wątroby, serca i mózgu, problemy trawienne oraz osłabienie układu odpornościowego. Psychologicznie, nadużywanie substancji może prowadzić do depresji, lęków, zaburzeń nastroju oraz pogorszenia funkcji poznawczych. Może również mieć negatywny wpływ na relacje z bliskimi, przyjaciółmi i współpracownikami, prowadząc do konfliktów i izolacji społecznej. Osoby zmagające się z nadużywaniem alkoholu lub używek często potrzebują wsparcia specjalistów, takich jak terapeuci i doradcy, aby przezwyciężyć uzależnienie i odzyskać zdrowie.
Ważne jest również rozwijanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem i problemami emocjonalnymi, które mogą być źródłem nadużywania substancji. Ostatni 10. nawyk to brak samodyscypliny i organizacji. Może poważnie utrudniać osiąganie celów osobistych oraz prowadzenie zdrowego i zrównoważonego życia. Osoby z brakiem samodyscypliny często mają trudności z utrzymaniem zdrowych nawyków, takich jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta czy odpowiednia ilość snu. Mogą też mieć problemy z terminowaniem obowiązków, co prowadzi do opóźnień i stresu. Brak organizacji może także wpływać na efektywność w pracy i życiu codziennym. Osoby z tym problemem często mają trudności w zarządzaniu czasem, co prowadzi do chaotycznego stylu życia i braku poczucia kontroli nad własnymi sprawami. Może to prowadzić do frustracji i obniżonego poczucia własnej wartości. Aby poprawić samodyscyplinę i organizację, warto rozwijać zdrowe nawyki, takie jak tworzenie listy zadań, planowanie dnia, wyznaczanie realistycznych celów oraz konsekwentne ich realizowanie. Pomocne może być również korzystanie z technologii, takich jak aplikacje do zarządzania czasem czy dzienniki osobiste, które mogą pomóc w śledzeniu postępów i motywacji do działania. Jeśli masz pytania, refleksje lub chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami na temat zarządzania tymi wyzwaniami, śmiało daj znać w komentarzach poniżej. Wspólne dzielenie się wiedzą i wsparcie mogą przyczynić się do budowania zdrowszego i bardziej zrównoważonego stylu życia dla nas wszystkich.